Cześć, cześć, cześć kochani, witajcie. Jezu, ruszacie się moi drodzy. Mam tutaj mikrofon, tym razem w dłoniach go trzymam. No bo wiecie, mam tu poduchę, tak sobie usiadłam, jest grill, jest kwiatuszek. No i ja na balkonie, bo jest piękna, cudowna pogoda. Nowa odsłona, to są okulary takie wiecie, które odbijają promienie niebieskie. I dla siebie zakupiłam i dla męża na Amazonie, to od razu wam mówię, fajne są, tak wiecie, podoba mi się panterka bardzo. I tak, widzicie, ostatni film nagrywałam 15 września, a dzisiaj już mamy 26 piątek. I wiecie co? Ciężkie to były dni, naprawdę ciężkie. Nie dość, że miałam tonę badań, lekarzy, to ta moja bezsenność nadal trwa. Mimo że dostałam takie silniejsze leki, wiecie, przepisane przez lekarza, to nadal śpię takie 2-3 godziny. Potem w ciągu dnia mam energię, ale potem ta energia spada i jestem nie do życia. I wiecie jak to jest. Raz up, raz down, raz up, raz down. No ale wierzę głęboko, że to się w końcu zmieni i że, wiecie, będę miała taką energię 100%. No bo tak jak mówię, jak ta energia jest, no to jest fajnie, a jak jej nie ma, no to jest beznadziejnie. Miałam nagrywać filmy odnośnie choroby. Zaczynałam wiele razy i teraz mi się wyć chce. Jak ja o tym mówię, to jak zaczynałam o tym nagrywać, mówić, totalnie zacinał mi się głos. Przestawałam nagrywać, wiecie, przekładałam na kolejny dzień, nie szło mi to i dlatego stwierdziłam, że ja muszę być po prostu gotowa psychicznie i wiecie, tak ogólnie, no, gotowa, żeby o tym mówić. Dlatego chciałam teraz przyjść, żeby nie było znowu przerwy na kanale miesięcznej, 2-miesięcznej, nie wiem. Chciałam tutaj przyjść do was dzisiaj, powiedzieć, że jest pięknie, słonecznie, że żyję, że tęsknię, że dziękuję za wszystkie te wasze wiadomości. Jezu, powiem wam, dopiero chyba 2 dni temu, jeszcze wybaczcie, jak ja nie odpisałam na wszystkie, dawałam serduszka. Starałam się odpisać na jak najwięcej się da. Dziękuję wam. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak dużo to dla mnie znaczy, że jesteście. Ale no mówię wam, wzruszam się. Wzruszam się. Dziękuję. Dziękuję z całego serca. Dziękuję, kochani. I dziękuję za udział w ankiecie, żeby wstawiać o chorobie, ale na ten moment chyba nie jestem jeszcze gotowa, żeby o tym mówić, tak wiecie, otwarcie. I żeby się zmotywować do montowania filmików z wakacji i z tego wszystkiego, to stwierdziłam, że muszę dać sobie kopa i tak usiąść i jeszcze do was teraz pogadać. Dobra, widzicie, 3-minutowy wstęp, no nieważne. Opowiem wam trochę co nieco, co tutaj się działo w przeciągu ostatnich, no prawie 2 tygodni, no bo w poniedziałek będą 2 tygodnie, jak nagrałam ostatni filmik. No co, tak jak wam mówiłam, lekarze, gotowanie. Już dzisiaj, uważajcie, dzisiaj już nie jadłam łososia. Dzisiaj były kanapeczki z serkiem, z ogórkiem, jajka i awokado i ser żółty, więc to było dzisiaj. Tutaj pan przynosi jakieś paczki. Tak, to było dzisiaj, więc już łosoś odchodzi. Rosół tak samo, akurat teraz mam fazę, nie zgadniecie na co? Na sushi. Mężulek zabrał mnie, bo słuchajcie, kolejna celebracja. 21, czyli tydzień temu w niedzielę, 5 dni temu, 2 lata na YouTube mi wystrzeliły. Zapomniałam o tym. Mężulek w sobotę wziął mnie, bo też byłam tak zmęczona, ale pojechaliśmy do Naperville. Też jakieś tutaj wam powstawiam, czy zdjęcia, czy jakieś filmiki. O, chodzi mężulek. No. Było tak cudownie, pierwszy raz w życiu tam byliśmy i pojechaliśmy na sushi, ale sushi było w miejscowości innej, było tak przepyszne, ja jadłam z serkiem śmietankowym, z awokado i też z krabem, bodajże to był krab czy łosoś wędzony, już nawet nie wiem, ale z krabem też coś jadłam. No i przepyszne, co ja nienawidzę sushi, czajcie to, nienawidzę sushi, to tutaj sushi
tak mi smakowało, że wow. I kilka dni temu też zamówiliśmy sobie i zjedliśmy w domu i przepyszne i mam w planie zacząć robić takie domowe. Wiecie, nigdy w życiu nie robiłam, nigdy w życiu fanką sushi nie byłam, ale stwierdziłam, trzeba coś nowego zacząć robić. I tak samo jeśli chodzi o takie nowości, no to wczoraj byliśmy na stand-upie z mężulkiem. Koleś, tu dokładnie Wam napiszę, jak on się nazywa, jest jednym z takich, no w Ameryce ludzie go znają, bo to jest Amerykanin. No i on jest niezły. To, jakimi on tekstami zarzuca, bardzo jest taki, że trzeba mieć otwarty umysł na niego, bo wiele osób, no, mogłoby go nie lubić, powiem Wam szczerze. Bardzo dużo o dzieciach mówi, bardzo dużo, wiecie, o rodzicach. Takie, no, ma te jego żarty, no, śmieszne, nieśmieszne, ale mi się podobało. Było do pośmiania, jak wiecie, na przykład opowiadał o tym, że ludzie, jak jest słońce, to ludzie, Boże, jaka piękna pogoda, jaka cudowna. On mówi, że cały czas macie sztuczne słońce i tego nie zachwalacie. Tak, wiecie, ja nie potrafię, ja nie jestem osobą, z której można by było się pośmiać, tak z tej gadki mojej, ale on jak to powiedział, no to było, no to prawie, że płakałam ze śmiechu, no to mnie mężulek wczoraj namówił, no to pojechaliśmy, bo już te bilety ze 4 miesiące temu kupił, a że koleś był w Chicago Theatre, to wiecie, no to byliśmy wczoraj akurat i było mega fajnie, cieplutko. Potem sobie pochodziliśmy jeszcze po downtown, no było cudownie, wróciliśmy do domu coś o 22 może, 23, nawet nie wiem. No i potem padłam od razu, ale po godzinie się obudziłam, tam poszłam do łazienki, no i potem spałam znowu godzinę, znowu wstałam, no i wiecie, i to takie było, takie moje spanie. Co jeszcze? Jeszcze wracając do właśnie 2 latach na YouTube, to powiem Wam szczerze, tak tu obserwuję, kto tutaj, co to za ludzie chodzą. Jakieś totalnie nowe osoby. To warto. Wiecie, warto próbować i to już też Wam opowiadałam w ostatnim filmie. Nie odkładajcie marzeń na później. Jeśli macie ochotę spróbować, nie wiem, pilates, jakiś kurs makijażu, kurs masażu, taniec nowoczesny, hip-hop, nie wiem, malowanie obrazów, próbujcie. Kto Wam broni? Próbujcie. I tak samo, jeśli macie ochotę, jeśli się zastanawiacie, jak to na tym YouTubie jest, czy warto, czy nie warto, czy dużo pracy, nigdy się nie dowiecie, jak nie spróbujecie. Wiecie, bardzo wiele osób twierdzi, że YouTuberzy to oni nic nie robią, że to co to film nagrać. Spróbujcie, a się przekonacie. Naprawdę. Ja nie żałuję, bo poznałam wiele cudownych osób. Fajnie, lubię to i chcę do tego, tak wiecie, wrócić, żeby to na bieżąco było, bo ostatnie dni... Ojejku, bardzo Was przepraszam. Widzicie, to jest ten czas, że ja zaraz chyba będę musiała się położyć, bo już jestem zmęczona. Jestem dzisiaj dosłownie od 4 na nogach, ale to nieważne. To bardzo Wam polecam, kochani, spróbować, bo czemu nie? Więc fajnie. Cieszę się. Zdobyłam tak ogromną społeczność. Takich cudownych ludzi tutaj mam. No jesteście przekochani, jesteście kochani, cudowni. Pomagacie mi mentalnie, pomagacie mi pisaniem Waszych komentarzy, dawaniem łapeczek w górę. No dziękuję Wam serdecznie, doradzacie mi zawsze dobrze i jestem z całego serducha Wam wdzięczna. I mam nadzieję, czekajcie, napiję się. Mam tutaj inkę z mlekiem, takim łatwo trawiennym, A2 z Costco. Dobra, kawusia jest. No bardzo się cieszę i bardzo to doceniam. I jestem, wiecie, komu najbardziej wdzięczna? Sobie, że w końcu zaczęłam, a to było właśnie 2 lata temu. I cieszę się przeogromnie. Tak więc, tak, celebrowałam urodziny wujka wtedy, w niedzielę mieliśmy akurat i moje te 2 lata na YouTube, o czym totalnie zapomniałam, a w sobotę celebrowaliśmy właśnie z mężulkiem. No i co jeszcze, kochani? No w tym tygodniu też było dużo rozjazdów, to bank, to właśnie lekarze, to zmieniam teraz te leczenie, więc było dużo kombinacji, o tym też będzie film, bo powiem Wam, że za 2 tygodnie będę zaczynała to nowe leczenie. Troszkę się obawiam tego, ale będzie dobrze. Nie chcę się poddawać, nie chcę się załamywać, nie chcę tutaj przeżywać. No będzie dobrze, musi być dobrze. Co do diety,
Nadal trzymam, jem bardzo dużo w domu. Mówię Wam, mam teraz obsesję na punkcie sushi. Dzisiaj zrobiłam chlebek bananowy, też Wam gdzieś tutaj zdjęcie wstawię. Korzystałam z przepisu coś się tu gotuje. To dziewczyna na Instagramie ma profil. Ostatnio też zrobiłam kurczaka na kapuście kiszonej. No takie bardzo domowe jedzonko. No i co do makaronu, to jem bezglutenowy. Mimo, że nadal nie wiem, bo pani doktor mi powiedziała, żeby żadnych teraz badań na nietolerancję nie robić, bo póki jestem na tych moich lekach teraz, dużej ilości, to te badania mogą być niemiarodajne po prostu, więc to będę w stanie zrobić tak za jakieś, kiedy ja to kończę, za jakieś 6 tygodni dopiero. Ale patrzę na siebie, jak ja się czuję i tak. Dużo ryb, dużo owoców morza, ale już nie łosoś. No mówię, na te sushi mam ogromną ochotę. I też wiecie co? Jeszcze teraz Wam tak troszkę poopowiadam o tym jesiennym vibe'ie, jakie ja mam tutaj plany na to. No to będzie fajnie, bo niedługo będziemy szli do domu straszydeł, takiego. Dostałam zaproszenie i z tego strasznie się cieszę, więc zabiorę Was na pewno ze sobą. Dodatkowo chcemy jechać na taki Jack's Pumpkin, czyli wydarzenie dyniowe. Mieliśmy jechać wczoraj, ale wczoraj moje samopoczucie nie było aż takie super i tylko byłam w stanie pojechać na ten stand-up, więc pojedziemy na to. Farmers Market, dalej jakieś zbieranie jabłek, jakichś warzywek, coś takiego. Na pewno wpadnie kawka jesienna, to musi być. Wiecie, jakiś spacer w liściach, może gdzieś tutaj kasztany znajdę. No grzyby, jak ja widzę, jak Wy cudownie zbieracie grzyby, to tak zazdroszczę. I już mówię do męża, że jednego roku będziemy musieli polecieć do Polski właśnie tak pod koniec września, żeby te grzyby zbierać, no bo ja kocham, mi się to tak kojarzy z czasami dzieciństwa. Dajcie znać, czy w Waszych rejonach są grzyby, czy zbieracie, bo to, co ja widzę na Instagramie, no to ludzie, no jest po prostu wysyp prawdziwków. No zazdroszczę, naprawdę zazdroszczę. Ale tutaj, słuchajcie, tutaj widziałam ostatnio w sklepie kurki. Widziałam w Deli for You kurki i nie wiem, czy nie kupić i zrobić jakiegoś makaronu właśnie z kurkami. Ostatnio też jak oglądałam film Sylwii Gaczorek, to robiła z bobem i z kurkami. Ale ja tutaj to bobu nie widziałam nigdzie. Może gdzieś jest w Whole Foods czy Fresh Farms? No będę musiała sprawdzić. No więc takie wiecie, domowe jedzonko, na pewno wpadnie ciasto marchewkowe. Chciałabym zacząć chleb piec. Nie wiem, wiem, że ten cały rozczyn, zaczyn, dokarmianie to jest mega trudne, no ale kto wie, może mi się uda. Pizzę też chciałabym zrobić, taką domowej roboty. No dużo mam takich planów co do gotowania. Jakaś zupka z dyni, no wpadnie na pewno. Bardzo, bardzo mi się podoba to gotowanie i to wszystko. Mam w ogóle składniki też na zupę ogórkową, więc ja uwielbiam zupę ogórkową, więc to też wleci. Wątróbka mam ochotę. Jeśli chodzi jeszcze o imprezę wujka, to jadłam kaszankę. Rozumiecie, tak mi się smaki pozmieniały. To chyba przez te leki, przez tą chorobę, przez to wszystko. No ale co ja miałam obrzydzenie zawsze, a teraz ciągnie mnie do takich rzeczy właśnie innych. Czajcie to? No i tak, kochani, więc jakie jeszcze dzisiaj plany? No dzisiaj też mamy troszkę rozjazdów jeszcze. I tak, i już czuję się zmęczona, wiecie? Już jestem zmęczona. Aha, i jeszcze chciałabym wspomnieć tutaj, jeśli chodzi o choroby i to wszystko. Słuchajcie, niedawno zaczęłam oglądać trochę kanał Malinowej i tam Ania mówiła o Mikołaju. Jak ja doczytałam, młody chłopak, wypadek, życie w szpitalu, pełen siły, pełen takiego walki. I on tak strasznie chce być na święta w domu, jak za nią też pisałyśmy trochę na Instagramie. I bardzo Was proszę, ja Wam w opisie podlinkuję całą historię Mikołaja. No przykro mi się robi, wiecie, bo ja sama byłam w szpitalu i wiem, jak to jest ciężko i ja wiem, jeśli ktoś potrzebuje pieniędzy na rehabilitację, na leczenie, proszę Was, zamiast wydać, nie wiem, 13 zł, 15, 20 na kawę, wpłaćcie, jeśli możecie. Naprawdę, każdy grosz się liczy i to nie jest jakaś kolejna zbiórka, nic, tylko jego rodzice są tak wdzięczni za każdą pomoc. Ania to po prostu tak walczy o tego chłopaka, o każdą złotówkę. To jest piękne. Naprawdę to jest piękne i pamiętajcie, dobro zawsze wróci i ja w to wierzę
że dobro nawet wróci 10-krotnie. Pomożecie jednej osobie, potem nagle do Was przyjdą dobre momenty. I ja też na własnej skórze tak to zaobserwowałam, tą pomoc drugiego. Jeśli Wy jesteście dobrzy, to do Was wróci, więc proszę Was, zerknijcie na tą zbiórkę, wpłaćcie przysłowiową złotówkę, bo wiecie, jak ja mam, no nie wiem, na przykład wyświetleń 5000, jeśli każdy wpłaciłby złotówkę, to już jest 5000. Oni zbierają na jego rehabilitację, na pomoc dla tego chłopaka, żeby mógł wstać. Wyobraźcie sobie być w szpitalu, leżeć, być karmionym rurką w młodziutkim wieku, bo to jest przyjaciel ani syna. Zerknijcie, kochani, i zróbcie dobry uczynek. I naprawdę, to wiecie, ja wiem, że każdy ma wydatki, ja wiem, że nie jest ciężko w tych czasach, że cały czas są jakieś zbiórki, cały czas są jakieś chore pieski, kotki, właśnie dzieci, starsi, wypadki, ale może też historia Mikołaja poruszy Was tak, jak poruszyła mnie. Ja wpłaciłam, pomogłam. Wiecie, to nie jest, że ja się chwalę tutaj, ale poczułam to. Poczułam, że muszę, że po prostu Pan Bóg tego chce ode mnie. Więc też teraz w niedzielę są tutaj takie zbiórki jedzenia dla ludzi potrzebujących i też wzięłam tą torebkę taką z kościółka i zawsze warto się dzielić. Wiecie, zawsze macie w domu dodatkową paczkę makaronu, czy jakieś konserwy, czy cukru, czy no nie wiem, mąki i nawet jak się da jedną sztukę, to już jest tam na górze liczone. Więc zachęcam Was, kochani, zerknijcie, zobaczcie i On na pewno Wam będzie wdzięczny za to. Bardzo Was proszę. Ja chcę wykorzystać te moje zasięgi, które mam. Wiecie, ja tu nie publikuję zwykle żadnych zbiórek, nie mówię tutaj o pomocy, żeby wspierać, żeby pomagać, bo ja wiem, że każdy z nas ma ciężko, że każdy na pewno na swój sposób pomaga, ale to mnie tak ujęło, bo to dosłownie odkryłam tego chłopaka, jak wróciłam ze szpitala praktycznie i poczułam, że to jest znak i że muszę pomóc. I w ostatnim filmiku już miałam o tym wspomnieć, ale totalnie o tym zapomniałam i mówię nie, teraz muszę, wiecie, ja mam taką, no mój mózg tak nie myśli bardzo, no tak czysto, tak wiecie, no tak clear, jak to się mówi, nie wiem jak to jest po polsku, więc proszę Was, zerknijcie, zobaczcie, poczytajcie i jeśli możecie, wesprzyjcie Mikołaja. Na pewno będzie Wam za to z całego serducha wdzięczny. Dobrze. Co jeszcze z ogłoszeń, kochani? Widzicie, tak skaczę z tematu na temat, ale no prawie 2 tygodnie się tu do Was nie odzywałam i mówię, dobra, chcę się odezwać, bo tęsknię, bo chcę wstawić ten film, chcę opublikować, chcę, żeby ta ciągłość była. I tak, piszcie mi, jakie macie plany na jesień, co czytacie obecnie. Ja nadal czytam tą książkę, pozwól im, bo jakichś nowych sobie też nakupowałam. W opisie pod tamtym filmem, dzisiaj dodam, bo też zapomniałam, ktoś mnie pytał o książki, czy mam jakieś do polecenia, więc dodam w tamtym filmie i też pod tym filmem dodam książki, które z całego serducha polecam, które przeczytałam. Też chcę Agnieszkę Maciąg zacząć czytać, bo mam książki, kupiłam kiedyś. I filmy. I jakie filmy polecacie, też byłabym Wam z całego serducha wdzięczna. Na takie, wiecie, jak już przyjdzie taka jesień, taka słota, króciutki dzień, deszcz, żeby sobie taki film odpalić, a my na nowo oglądamy Sukcesję. Jak tego nie oglądaliście, mega polecam. No tak nas to wciągnęło, więc oglądamy. No i uwielbiamy. Dobra, kochani, bo 18 minut, boż, no kto to obejrzy, nie wiem, ale jeśli dotrwaliście do końca, dziękuję Wam serdecznie za wszystkie łapki, subskrypcje, komentarze. Podawajcie filmik dalej, jeśli Wam się podobał. Polecajcie i dziękuję. I wspierajcie, zerknijcie na historię Mikołaja. Będzie wszystko w opisie. I tak. Dobro wraca. Pamiętajcie, dobro wraca i wiem, że teraz jest ciężko, bo bardzo dużo osób choruje, bardzo dużo osób ma cięższy czas, ale będzie dobrze, moi kochani ludzie, chciałam powiedzieć. Będzie dobrze, ludzie. Tak, będzie dobrze. Musi być w końcu dobrze. Cudownego weekendu. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.